Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak wyglądałby dziś świat, gdyby historia potoczyła się inaczej i żelazna kurtyna nie upadła? W dzisiejszym materiale krótko powiem, czym jest żelazna kurtyna oraz będziemy przypuszczać, dlaczego mogłaby się ona nie rozpaść oraz tego skutki. Przejdźmy więc do filmu pod tytułem Co gdyby żelazna kurtyna nie upadła? A więc czym jest żelazna kurtyna? Żelazna kurtyna to potoczna nazwa granicy w okresie zimnej wojny między Związkiem Radzieckim i podporządkowanym mu państwom Europy Środkowej, a Europą Zachodnią, której użył w 1945 roku Joseph Goebbels w odniesieniu do terenów opanowanych przez ZSRR po II wojnie światowej. Ciągnęła się ona na granicy Bułgarii, Rumunii, Węgrzech i istniejących wtedy Czechosłowacji i wschodnich Niemiec. Na szczęście w 1989 roku została ona rozbita przez tak zwaną Jesień Ludów, w której państwa pod kontrolą ZSRR, w tym Polska, sprzeciwiły się okupacji ich państw, a więc w naszych realiach upada. Teraz jednak powiem, co gdyby jednak to się nie udało. Żelazna kurtyna upadła poprzez sprzeciwienie się mieszkającego za nią ludu, który miał dość komunizmu w ich państwach. Gdyby władzom sowieckim jakimś cudem udało się zwalczyć te wszystkie protesty lub gdyby w ogóle do nich nie doszło, żelazna kurtyna nie mogłaby po prostu upaść. To samo wiąże się ze Związkiem Radzieckim, który zawierał w sobie wiele zróżnicowanych republik, które chciały niepodległości, jak na przykład Ukraina, kraje bałtyckie czy Białoruś. Równie dobrze opóźnienie lub uniemożliwienie dojścia do rozpadu żelaznej kurtyny mogło się przyczynić natężeniem zimnej wojny, czyli rywalizacji bloku wschodniego z państwami zachodnimi, przez co takie rewolucje byłyby bardzo utrudnione. Ale jak mogłoby nie dojść do protestów przeciwko Związkowi Radzieckiemu? Jego władze mogłyby wprowadzić ułatwienia, które przekonałyby ludność do pozostania w takim reżimie, albo mogłyby też wszystko jeszcze bardziej ograniczyć, jak na przykład wyjazdy za granicę, co zwiększyłoby sprzeciwienie ludności, lecz nie można byłoby go w żaden sposób wyrazić i promować po drugiej stronie granicy. No dobrze. A więc żelazna kurtyna pozostała do dziś i nie ma żadnych protestów przeciwko jej upadku. Czym by to poskutkowało? Skutki byłyby ogromne. Zacznijmy więc od skutków politycznych. Zacznijmy od tego, jak wyglądałaby mapa Europy i jakie byłyby podziały na sojusze, przy czym omówimy stosunki między nimi. Scenariusz numer 1. Na mapie widać, że wszystkie państwa bloku wschodniego pozostały pod kontrolą Związku Radzieckiego. Mapa wygląda podobnie do tej w latach 80. XX wieku z jedną różnicą, czyli państwa takie jak Szwecja, Finlandia, Austria oraz Albania przestały być neutralne i przeszły na stronę NATO. Zimna wojna natęża się coraz bardziej i bardzo możliwe, że dojdzie do globalnej wojny, być może nuklearnej. Scenariusz numer 2. Wydarzyła się trzecia wojna światowa, która zakończyła się lekką wygraną NATO. Żelazna kurtyna nie rozpadła się, przemieściła się jednak na linię Wisły. Rozpadła się również Czechosłowacja, gdzie Czechom udało się uciec spod okupacji Związku Radzieckiego, a Słowacji niestety nie. Zimna wojna stała się o wiele mniej ważna, ponieważ trzeba było odbudować państwa po długiej, wyczerpującej wojnie. Scenariusz numer 3. Zakończyła się wojna światowa, która miała charakter nuklearny. Ludzkość sama siebie wyniszczyła. Żelazna kurtyna istniała do końca ludzkości. Należy pamiętać, że jest to moje przedstawienie, jakby to mogło wyglądać. Oczywiście mogłoby to się potoczyć trochę inaczej. Na dalsze skutki społeczne oraz gospodarcze będziemy spoglądać, biorąc pod uwagę tylko scenariusz numer 1. Gdyby żelazna kurtyna nie upadła, życie ludzi różniłoby się na wiele sposobów.
Oto kilka przykładów społecznych skutków braku rozpadu żelaznej kurtyny. Brak swobody podróżowania. Swoboda podróżowania byłaby znacznie ograniczona. Ludzie z krajów bloku wschodniego mieliby trudności w wyjeździe za granicę, co utrudniłoby kontakty międzyludzkie i wymianę kulturową. Również ludzie z zachodu mieliby utrudniony dostęp do krajów bloku wschodniego. Ograniczenia w komunikacji. Brak swobody podróżowania oznaczałby również ograniczenia w komunikacji między ludźmi z różnych krajów. W czasach żelaznej kurtyny komunikacja była utrudniona, a ludzie mieli ograniczony dostęp do informacji z innych części Europy. Rodzina. Dzięki upadkowi żelaznej kurtyny wiele rodzin, np. z Niemiec, zostało połączonych po latach rozłąki. Gdyby kurtyna nie upadła, te rodziny mogłyby nigdy się nie spotkać i pozostać rozdzielone na wiele lat. Kultura. Upadek żelaznej kurtyny pozwolił na wymianę kulturową między krajami, które wcześniej były od siebie izolowane. Bez tej wymiany wiele osób nigdy nie odkryłoby piękna kultury innych krajów. I na koniec edukacja. Dzięki upadkowi żelaznej kurtyny studenci z Europy Wschodniej mieli możliwość studiowania za granicą i zdobywania doświadczenia w innych krajach. Gdyby żelazna kurtyna nadal istniała, te możliwości byłyby znacznie ograniczone. Żelazna kurtyna miała również znaczny wpływ na rozwój gospodarczy krajów wschodu i zachodu oraz na globalną gospodarkę. Gdyby żelazna kurtyna nadal istniała, skutki gospodarcze byłyby znaczące. Ograniczenia w handlu. W czasach żelaznej kurtyny handel między krajami bloku wschodniego i zachodem był bardzo ograniczony. Wymiana towarów była utrudniona przez liczne przeszkody polityczne, co utrudniało rozwój handlu i wpływało na rozwój gospodarczy obu stron. Brak konkurencji. Brak konkurencji był jednym z największych problemów gospodarczych w krajach bloku wschodniego. Firmy były bardzo często państwowe, co oznaczało, że nie były zmuszone do konkurowania z innymi przedsiębiorstwami, co ograniczało innowacje i rozwój gospodarczy. Upadek żelaznej kurtyny stworzył silną konkurencję na rynkach zachodnich i wschodnich. Firmy z krajów wschodu, które wcześniej były izolowane, zaczęły konkurować z firmami z zachodu, co z kolei wpłynęło na wzrost jakości produktów i innowacyjność. To nie pojawiłoby się, gdyby żelazna kurtyna jednak nie upadła. Izolacja gospodarcza. Żelazna kurtyna izolowała kraje bloku wschodniego od globalnej gospodarki. Brak dostępu do światowych rynków i technologii ograniczał inwestycje zagraniczne i wymianę handlową. To z kolei wpływało na rozwój gospodarczy krajów wschodu. Globalizacja. Upadek żelaznej kurtyny otworzył kraje bloku wschodniego na światową gospodarkę i globalizację. Dzięki temu firmy z krajów wschodu zyskały dostęp do nowych rynków, a to z kolei przyspieszyło rozwój gospodarczy tych krajów. Gdyby to się nie wydarzyło, te kraje byłyby bardzo zacofane. Przejdźmy więc do podsumowania. Jak pokazują analizy politycznych, społecznych i gospodarczych skutków braku rozpadu żelaznej kurtyny, decyzje polityczne i wydarzenia historyczne mają ogromny wpływ na nasz świat i kształtują go na długi czas. Współczesny świat to owoc wielu wydarzeń, które miały miejsce wiele lat temu i wynikają z decyzji, które podjęto w przeszłości. Warto zatem pamiętać, że podejmowane dziś decyzje polityczne, a także te z przeszłości, będą miały wpływ na naszą przyszłość. Musimy zatem pamiętać o przeszłości, jej wpływie na naszą teraźniejszość i podejmować mądre decyzje, które będą służyć naszej przyszłości. Wydarzenia historyczne, takie jak upadek żelaznej kurtyny, pokazują, że zmiany są możliwe i że warto działać na rzecz lepszego jutra. Dzięki temu, że ludzie podejmują decyzje, świat się zmienia i rozwija. Należy zatem zdawać sobie sprawę z siły, jaką mają wydarzenia historyczne i decyzje polityczne, a także pamiętać, że każde działanie ma swoje konsekwencje, które mogą wpłynąć na losy całych narodów i społeczeństw. Dziękuję Wam zatem bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, ponieważ spędziłem nad nim naprawdę dużo czasu.
Jeśli macie jakieś pytania lub sugestie co do tematu lub kolejnych odcinków na moim kanale, zachęcam do napisania komentarza. Bardzo chętnie na nie wszystkie odpowiadam. Zachęcam również do zasubskrybowania mojego kanału, ponieważ dzięki Wam takie filmy są możliwe w zasadzie. A więc to na tyle, dziękuję jeszcze raz za oglądanie, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!